Dzień dobry, dziś coś bardzo praktycznego, czyli innowacje dla domu. Sprawdzimy, czy taki niepozorny lisek może oduczyć nas raz na zawsze zapominalstwa i dowiemy się, czy taki laik jak ja jest w stanie tworzyć efektowne ogrody. Oto program Geny Innowacyjności, w którym pokazujemy nieograniczoną, nieskończoną wyobraźnię polskich innowatorów i tłumaczymy, w jaki sposób fundusze europejskie pozwalają im spełniać marzenia. Na początek piękno zaklęte w pudełku. W malowniczym Olsztynie, który hołduje ekologicznemu i spokojnemu życiu, narodził się projekt Garden Box, inaczej ogród w pudełku. To gotowa aranżacja ogrodowa, dzięki której można szybko, a co najważniejsze, samodzielnie wykonać piękny ogród. Praktyczne? Sprawdźmy. Marzena, zacznijmy od samego początku. Dla kogo stworzyliście wasz ogród? Nasze ogrody są dla wszystkich, którzy marzą o pięknej zieleni wokół własnego domu, którzy lubią przebywać na łonie natury, lubią przyrodę, lubią kwiaty, kolorowe zwłaszcza. I takie ogrody właśnie my tworzymy. Jak działa wasze rozwiązanie? Nasze ogrody są to ogrody modułowe. Można nazwać je ogrody w paczce. Są to wielkoformatowe projekty rabat kwiatowych, które wystarczy rozłożyć po prostu na przygotowanym podłożu. Rozkładam i na tej macie co Są jest? zaznaczone miejsca na posadzenie roślin. Cały spis roślin jest dołączony do opakowania. Idąc do sklepu dobrze wiesz, ile i jakich gatunków masz kupić. Przychodzisz do ogrodu, wsadzasz poszczególne gatunki w odpowiednie miejsca, to wszystko jest zaznaczone. Przysypujesz wszystko korą, żwirem, tak żeby zakryć agrowłókninę. I cieszysz się tak naprawdę już po godzinie, po 2 godzinach pięknym ogrodem. Na pozór to wszystko jest proste, ale jak przystało na startup, wykorzystujecie technologię i to dość zaawansowaną technologię. Tak, staramy się w naszych wizualizacjach wykorzystywać najnowsze zdobycze technologii. W chwili obecnej wprowadziliśmy takie rozwiązanie, które pozwala każdemu obejrzeć potencjalnie swój ogród w 360 stopniach, zarówno na komputerze, jak również można sobie ściągnąć na komórkę i wraz z goglami obejrzeć od góry do dołu cały swój ogród. Garden Box to projekt zrodzony z pasji. Bohaterowie naszego programu od zawsze otaczali się zielenią. Zieleń mnie bardzo uspokaja. Uwielbiam przebywać w zielonym otoczeniu, w pięknej przestrzeni. Zależy mi na tym, żeby też ludzie w takiej przestrzeni się dobrze odnajdywali. Wydaje mi się, że tam się najlepiej każdy czuje i odpoczywa. Pochodzę z Mrągowa, z Zielonych Płuc w Warmii i Mazur. Zieleń zawsze była mi bliska. Od najmłodszych lat wspólnie z babcią zajmowaliśmy się zielenią u nas w domu. Sadziliśmy i pomidory, i ogórki, różnego rodzaju kwiaty, piwonie, wiśnie, więc zieleń zawsze była dla mnie bliska. Zawsze na nią patrzyłem z sentymentem i zawsze lubiłem się w niej poruszać, się dobrze w niej czuję. Uważam, że Polska jest zielonym krajem i coraz bardziej się zazielenia. Tak uważam. Polacy uwielbiają ogrody, uwielbiają rośliny, uwielbiają jak u nich dużo kwitnie, jest barwnie, kolorowo. Nasz kraj inaczej zaczął podchodzić do kwestii związanych ze środowiskiem, z zielenią, która nas otacza. Widać, że coraz częściej w Polsce powstają różnego rodzaju parki, ludzie coraz bardziej dbają o swoje ogródki. Zauważyliśmy tutaj właśnie możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania, które umożliwi każdemu stworzenie pięknego ogrodu, otaczanie się piękną przestrzenią zieloną, stosunkowo przy niedużych kosztach, którą każdy będzie mógł wykonać samodzielnie według własnej indywidualnej inspiracji. Czerpiąc inspirację z zachodnich, światowych trendów, zawsze staram się je tak przemycić, te wszystkie pomysły, żeby odpowiednio je zaaranżować, umieścić w naszych polskich warunkach. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby wszystkie rośliny wykorzystane w naszym projekcie były dostępne u nas w Polsce, dobrze znosiły nasze polskie warunki, a jednocześnie były zgodne ze światowymi trendami. Marzena, a nie jest tak, że Polacy uwielbiają piękne ogrody, ale nie mają po prostu czasu, żeby je stworzyć? Prawda jest taka, że nie zawsze wiedzą, w jaki sposób zaprojektować swój ogród i nie zawsze mają czas na to. No nie oszukujmy się, tak naprawdę samo budowanie ogrodu to jest tylko ścieżka do tego prawdziwego celu, a celem jest właśnie piękny ogród już gotowy i tam chcemy po prostu wypoczywać i to jest właściwie clou całego pomysłu. Czy można powiedzieć, że gdyby nie fundusze europejskie, nie zrobilibyście tego?
Zdecydowanie przy naszym tu projekcie fundusze europejskie są naprawdę bardzo ważnym elementem, który pomoże nam, mamy nadzieję, pomoże nam tutaj wspiąć się na wyżyny. Musimy dotrzeć do jak największej grupy osób, powiadomić ich o tym, że jest takie rozwiązanie, ponieważ nasze rozwiązanie jest innowacyjne w skali światowej. Skorzystaliście ze środków przeznaczonych na Polskę Wschodnią. Fundusze, które pozyskaliśmy, pomogły nam wystartować. Nasz region jest troszeczkę jeszcze może nie tak startupowy jak reszta Polski, ale staramy się to zmienić. Z baśniowego ogrodu schodzimy nieco na ziemię, by poznać twórców animy, designerskiego urządzenia, którego głównym zadaniem jest przypominanie. Witam panowie w programie Gen Innowacyjności. Na stole leży wasz wynalazek. Do czego on służy? To jest urządzenie, które pomaga w codziennym życiu, tak na dobrą sprawę. Jest to lisek, który przypomina nam codziennie o tym, co mieliśmy zrobić po powrocie do domu, czyli jak to działa, on po prostu łączy się z naszym telefonem i wykrywa moment, kiedy wchodzimy do niego i właśnie wtedy przypomina nam, co mieliśmy zrobić. No, wygląda niepozornie, ale rozwiązujecie poważny problem. Zgadza się. Myślę, że każdemu z nas zdarzyło się, że zostawiał karteczkę samoprzylepną, przylepioną na lodówce dla współlokatora lub członka rodziny, a dzięki temu naszemu małemu, niepozornemu urządzeniu rozwiązujemy ten problem w inny sposób, myślę, że lepszy. No jeżeli porównujemy się do rozwiązań na przykład opartych o karteczki, no to tutaj idziemy trochę z duchem czasu, czyli właśnie wykorzystujemy nowe technologie do tego, żeby rozwiązać ten problem. Jeżeli mówimy o SMS-ach, my rozwiązujemy bardzo ważny problem, czyli przypomnień opartych właśnie o dokładne miejsce. Czyli na przykład kiedy prosimy kogoś o to, by faktycznie na przykład nakarmił kota w domu, ważne jest, by dostał to powiadomienie, kiedy wchodzi do domu, bo kiedy dostanie je 2 przecznice dalej, i tak tego nie może zrobić. Mnie bardzo intryguje i na pewno naszych widzów też. Dlaczego to jest lisek? Lisek wszystkim się kojarzy z chytrością. Czasem może nie do końca pozytywną, ale jednak chytrością. I to jest właśnie coś, co przyświecało temu projektowi, bo to jest bardzo chytry, bardzo prosty sposób na rozwiązanie problemu, z którym spotykają się dosłownie wszyscy. Jesteście młodymi wynalazcami, jednocześnie studentami mojej macierzystej uczelni, czyli Politechniki Białostockiej. Tworzycie takie wspaniałe liski, ale w pewnym momencie staliście się młodymi przedsiębiorcami. Jak do tego doszło? Tak, jeszcze nasz projekt rozpoczął się tak naprawdę w momencie, kiedy byliśmy na 2. roku studiów, studiowaliśmy razem informatykę i w pewnym momencie wraz z tym pomysłem zaczęliśmy startować w konkursach takich jak Imagine Cup i ABB IT Challenge, gdzie ten produkt został dostrzeżony. Jak wam pomogły fundusze europejskie? Gdyby nie pieniądze, które otrzymaliśmy, nie trzymałbyś w tej chwili tego prototypu w rękach. Czyli bez pieniędzy z funduszy europejskich nie zrobilibyście tego. Myślę, że byłoby ciężko. Chyba będę waszym pierwszym użytkownikiem. Bardzo mi to się podoba. Mam często problemy z pamięcią, dlatego porozkładam sobie po całym domu takie urządzenia. Dzięki, że nas odwiedziliście. Dziękujemy. Dzięki. Tych rozwiązań nie poznalibyśmy, gdyby nie fundusze europejskie. Pozwalają na rozwój nowych technologii i kreatywność polskich wynalazców. Innowacyjne pomysły polskich przedsiębiorców wspierają głównie program Inteligentny Rozwój, program Polska Wschodnia i programy regionalne w każdym województwie. Program operacyjny Polska Wschodnia, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, oferuje wyjątkowy instrument wsparcia dla startupów. I to dla startupów na najwcześniejszym etapie rozwoju, czyli do osób, które jeszcze nie założyły swojej firmy, ale marzą o tym, żeby prowadzić swój własny biznes w oparciu o innowacyjną usługę lub produkt i są zdeterminowane, żeby osiągnąć sukces. Co trzeba zrobić, żeby znaleźć się w platformach startowych? Po pierwsze, oczywiście najważniejsze, trzeba mieć pomysł. Ten pomysł to innowacyjna usługa lub produkt i koncepcja, komu moglibyśmy taki produkt lub usługę zaoferować. W momencie, kiedy taki pomysł już nam się w głowie wyklarował, powinniśmy znaleźć informacje na temat platform startowych, czyli ośrodków innowacji, które takie kompleksowe programy wsparcia prowadzą. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.platformystartowe.gov.pl. Można tam znaleźć wszystkie informacje dotyczące tego, na jakim etapie znajduje się program.
Program inkubacji polega na tym, że młody startupowiec lub nie tak młody startupowiec, ponieważ program platform startowych jest otwarty dla pomysłodawców w każdym wieku. Uważamy, że innowacje nie mają wieku i młodzi, i starsi, i ci najbardziej dojrzali mogą z sukcesem budować biznes w oparciu o innowacyjne pomysły. Program inkubacji to kilka miesięcy naprawdę intensywnej pracy, ale startupowiec nie będzie sam. Będzie wspierany przez doświadczonego menadżera inkubacji, mentorów, a w pomocy w opracowaniu jego pomysłu będzie mógł wykorzystać szeroki pakiet usług, najrozmaitszych usług, ściśle dopasowanych do jego potrzeb. Są to usługi wzornicze, technologiczne, inżynieryjne, doradztwo prawne, doradztwo z zakresu ochrony patentowej, wszystko, co jest potrzebne, żeby wypracować produkt i model biznesowy. W programie Inteligentny Rozwój, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, dostępna jest szeroka paleta różnego rodzaju instrumentów finansowych skierowanych do przedsiębiorstw na różnym etapie rozwoju, w tym również do tzw. startupów. To, na co chciałbym zwrócić uwagę w przypadku spółek o najwcześniejszym etapie rozwoju, jest instrument o łatwo, myślę, wpadającej w ucho nazwie Starter. Jest on skierowany do startupów i finansowania w jego przypadku udzielają tak zwane fundusze Venture Capital. To, co jest bardzo istotne, to jest to, że fundusze Venture Capital nie tylko przekazują przedsiębiorstwom kapitał, finansowanie, ale również, będąc wspólnikami takiej firmy, dostarczają jej biznesowego know-how, doświadczenie, swoje własne kontakty biznesowe, dzięki czemu zwiększają szanse takiej młodej spółki na przetrwanie na rynku, na jej rozwój w najbliższych latach. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, w każdym regionie kraju znajdują się punkty informacyjne funduszy europejskich i specjaliści, którzy sprawdzą, czy nasz pomysł ma szansę na finansowe wsparcie. Poszukiwania możliwości warto rozpocząć od wizyty na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Program Gen Innowacyjności dobiega końca. Mam nadzieję, że znaleźli Państwo inspirację do własnego działania. Warto powiedzieć, że w moich wynalazkach również pomogły fundusze europejskie. My widzimy się oczywiście za tydzień. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Petros Psylos, do zobaczenia.